Styczeń 1941 roku. Do tej wojny trafiła technologia, która nigdy nie powinna się tu znaleźć. Temperatura minus 32 stopnie Celsjusza. Polska armia stoi w środku Moskwy. Na Placu Czerwonym, obok zamarzniętych zasp, parkują czołgi podstawowe K2 Black Panther i M1A2 Abrams. W ruinach budynków rządowych rozstawiono stanowiska dowodzenia oparte na łączności satelitarnej. Satelity zapewniają obraz strategiczny, a nad samym Kremlem krążą bezzałogowce Fly Eye, oczy pola walki na poziomie taktycznym. Wydaje się, że wojna jest skończona. To iluzja. Zamiast kapitulacji Sowieci przygotowują rzeź. To nie jest koniec kampanii. To początek oblężenia. Sytuacja operacyjna w dniu 15 stycznia. Marszałek Siemion Timoszenko nie akceptuje utraty stolicy. W rejonie Tuły, Włodzimierza i Jarosławia koncentruje potężne zgrupowanie uderzeniowe. Związek Radziecki rzuca na szale wszystko, co posiada w europejskiej części imperium. Liczby są przytłaczające. 27 dywizji strzeleckich, 6 korpusów zmechanizowanych, łącznie 340 tysięcy ludzi, do tego 1200 czołgów, głównie lekkie T-26 i szybkie BT-7, 3000 dział i moździerzy. Przeciwko nim polski korpus ekspedycyjny. Technologicznie wiek XXI. Liczebnie niespełna 30 tysięcy żołnierzy w samej strefie miejskiej. Stosunek sił w sile żywej 1 do 11, w sile ognia 1 do 100 na korzyść Polski. Logistyka działa na korzyść obrońców głębi operacyjnej. O godzinie 4:00 17 stycznia Sowieci rozpoczynają kontratak. Nie ma finezji, jest masa. Timoszenko atakuje z 3 kierunków jednocześnie, dążąc do odcięcia polskich linii zaopatrzenia na autostradzie smoleńskiej. Pierwsza faza bitwy. Dystans 70 km. Zanim sowieckie kolumny pancerne wchodzą w kontakt wzrokowy z obrońcami, polska artyleria rakietowa rozpoczyna izolację pola walki. Wyrzutnie HIMARS i spolonizowane HOMAR-K, rozstawione na zachodnich przedmieściach Moskwy, otrzymują dane z satelitów i dronów klasy Male. Cel – węzły kolejowe. Pociski GMLRS precyzyjnie niszczą mosty i zwrotnice w rejonie Sierpuchowa i Nogińska. Efekt jest natychmiastowy. Pociski GMLRS niszczą 12 mostów i 38 zwrotnic w ciągu pierwszych 48 godzin. Ponad 2000 wagonów z zaopatrzeniem utyka w szczerym polu. Przy temperaturze minus 30 stopni parowozy zamarzają w ciągu 6 godzin. Tysiące ton zaopatrzenia staje się bezużyteczne. Jednak piechota idzie dalej, pieszo. Druga faza, dystans 30 km. Do akcji wchodzą armatohaubice Krab i K9 Thunder. Polskie systemy artyleryjskie kalibru 155 mm pracują w trybie MRSI. Wiele pocisków i jedno uderzenie. Sowiecka artyleria, rozstawiona klasycznie, w gęstych bateriach, nie ma szans na reakcję. Radzieckie haubice o zasięgu kilkunastu kilometrów są ślepe i głuche. Polskie radary artyleryjskie Liwiec natychmiast namierzają każde odpalenie sowieckiego działa. Odpowiedź następuje w ciągu 40 sekund. Użycie amunicji precyzyjnej typu Excalibur oraz samonaprowadzających pocisków przeciwpancernych Bonus dziesiątkuje sowieckie zaplecze. W ciągu pierwszych 48 godzin bitwy 80% artylerii Timoszenki zostaje zniszczone, zanim odda drugi strzał. Krab i K9 dominują na przedpolu. To egzekucja matematyczna, ale sowiecka masa ludzka wciąż napiera. Trzecia faza – przedmieścia, dworzec białoruski, stacja Moskwa towarowa. Tutaj technologia napotyka opór materii. Sowieci stosują taktykę falową. Wrzucają do walki tysiące żołnierzy w zimowych maskałatach. Biegną przez otwarte pole wprost pod lufy. Czołgi K2 Black Panther i M1A2 Abrams zajmują zamaskowane pozycje ryglowe. Systemy kierowania ogniem pracują non-stop. Dla celowniczego czołgu K2, sowiecki T-26, widoczny w termowizji, to jaskrawa plama na zimnym tle. Dystans otwarcia ognia 2500 metrów. Polskie załogi nie muszą nawet używać amunicji podkalibrowej. Wystarczą wielozadaniowe pociski kumulacyjne. Trafienie w T-26 z armaty 120 mm powoduje całkowitą dezintegrację pojazdu. W ciągu jednego dnia kompania czołgów Abrams niszczy 140 czołgów radzieckich w rejonie Parku Izmajłowskiego. Brak strat własnych. Cena tej dominacji nie jest jednak liczona krwią, lecz materiałem i czasem. Ale lufy się grzeją. Zużycie amunicji czołgowej przekracza wszelkie przedwojenne symulacje. Magazyny w wozach pustoszeją po 4 godzinach walki. Logistyka nie nadąża z dowożeniem pocisków 120 mm. Czwarta faza. Walki miejskie. Sowieci wdzierają się do miasta. W
W gęstej zabudowie przewaga zasięgu znika. Liczy się czas reakcji i świadomość sytuacyjna. Do walki wchodzą bojowe wozy piechoty Borsuk oraz kołowe transportery opancerzone Rosomak z wieżami ZSS W-30. Przeciwnikiem nie są już czołgi, ale resztki regularnej piechoty, scalane i popychane do ataku przez grupy szturmowe NKWD. Fanatyczni oficerowie polityczni prowadzą ludzi kanałami, piwnicami, ruinami. Są uzbrojeni w butelki z benzyną, wiązki granatów i zdobyczne rusznice przeciwpancerne. W wąskich uliczkach, gdzie K2 i Abramsy mają ograniczone pole manewru, Borsuki przejmują ciężar walki. Działka 30 mm Bushmaster 2 masakrują sowiecką piechotę ukrytą za ceglanymi murami. Pociski programowalne eksplodują nad okopami i za rogami budynków. Borsuk, dzięki zdolności pływania, forsuje zamarzniętą Moskwę rzekę i uderza w bok sowieckich grup szturmowych, tam gdzie Abramsy i K2 nie mogą wejść. Systemy obserwacji dookulnej pozwalają dowódcom wozów widzieć zagrożenie w podczerwieni, zanim sowiecki żołnierz zdąży odpalić zapalnik. Mimo to w chaosie miejskim dochodzi do strat. Dym z płonących budynków osłabia termowizję. Sowieci uczą się szybko, zaczynają maskować swoje pozycje mokrymi kocami i smołą, by zmylić czujniki. Atakują z góry, z ostatnich pięter, rzucając ładunki na stropy wozów. Aktywne systemy obrony niszczą większość nadlatujących pocisków, ale nie zatrzymają butelki z benzyną zrzuconej z trzeciego piętra. Jeden z borsuków zostaje unieruchomiony w rejonie Łubianki. Gąsienica zerwana wybuchem miny. Załoga broni się wewnątrz przez 6 godzin, wspierana przez drony Warmate, które precyzyjnie uderzają w okna zajęte przez strzelców wyborowych. Wsparcie z powietrza to domena bezzałogowców. Drony uderzeniowe Warmate działają jak latająca artyleria kieszonkowa. Operatorzy siedzący w bezpiecznych kontenerach eliminują gniazda karabinów maszynowych i stanowiska dowodzenia. Drony rozpoznawcze FlyEye wiszą nad miastem 24 godziny na dobę, ale zima zbiera żniwo. Przy minus 30 stopniach wydajność akumulatorów litowo-jonowych spada o połowę. FlyEye, zaprojektowany na warunki NATO, w temperaturze minus 32 stopni spada po 90 minutach lotu. W ciągu tygodnia utracono ponad 2000 małych dronów rozpoznawczych. Nie od ognia, lecz od zimy. Jednak prawdziwa bitwa nie toczy się już na ulicach. Prawdziwy front znajduje się setki kilometrów za linią ognia. Kryzys logistyczny to jest prawdziwy front. Nowoczesny sprzęt to bestia głodna paliwa. Abrams na biegu jałowym zużywa ogromne ilości paliwa lotniczego lub diesla. Generatory prądu dla systemów dowodzenia, ładowarki do dronów, ogrzewanie wozów – wszystko wymaga energii. Dzienne zapotrzebowanie korpusu w Moskwie to 300 000 litrów paliwa. Logistyka, rozciągnięta na setki kilometrów od polskiej granicy, przez zaśnieżone, zrujnowane drogi, dostarcza zaledwie 180 000 litrów. Dowództwo musi podjąć drastyczne decyzje, wstrzymano działania manewrowe ciężkich brygad. Czołgi stają się statycznymi bunkrami na skrzyżowaniach. Ograniczono patrole Rosomaków. Amunicja kalibru 155 mm krytyczna. Po miesiącu walk zapasy spadają do 60% stanu nienaruszalnego. Wnioski o dostawy są realizowane z opóźnieniem. Ciężarówki z amunicją grzęzną w zaspach pod Smoleńskiem. Technologia wygrywa bitwy, ale logistyka dyktuje tempo wojny. Sytuacja polityczna. Londyn i Waszyngton obserwują upadek Moskwy z mieszaniną podziwu i strachu. Churchill i Roosevelt nie widzą w Polsce sojusznika, lecz nowe, nieprzewidywalne supermocarstwo. Szybkość polskiego postępu i skuteczność technologii budzi przerażenie w sztabach alianckich. Obawiają się, że po pokonaniu Związku Radzieckiego Polska zdominuje kontynent eurazjatycki, marginalizując Imperium Brytyjskie i Stany Zjednoczone. Reakcja jest chłodna i wykalkulowana. Dostawy w ramach Lend-Lease dla ZSRR zostały fizycznie odcięte przez polską blokadę, ale alianci zachodni wstrzymują również pomoc gospodarczą dla Polski. Oficjalny powód – trudności w transporcie morskim. Prawdziwy powód – chęć spowolnienia polskiego marszu. Gra toczy się o powojenny ład, w którym Zachód nie chce silnej Warszawy. Bilans po 2 tygodniach walk. Moskwa utrzymana. 80% obszaru miasta w granicach z 1941 roku pozostaje pod polską kontrolą. Timoszenko wykrwawił swoje dywizje. Straty sowieckie są katastrofalne. 120 000 zabitych i rannych, 1000 czołgów zniszczonych, armia uderzeniowa przestała istnieć jako zorganizowana siła. Resztki wojsk sowieckich wycofują się na linię rzeki Klaźma. Straty polskie w ludziach minimalne. 47 poległych, 320 rannych. Większość od ognia snajperów i walk w pomieszczeniach.
Jednak straty w sprzęcie i materiale są bolesne. Zużycie luf, awarie elektroniki w mrozie, utrata tysięcy dronów, wyczerpanie zapasów rakiet do HIMARS-ów. Polska armia skraca linie obronne, rezygnuje z utrzymywania dalekich przedmieść, tworzy pas ziemi niczyjej o szerokości 5 km wokół centrum Moskwy. Strefa ta jest monitorowana wyłącznie przez czujniki sejsmiczne i kamery termowizyjne, a każdy ruch jest likwidowany ogniem artylerii. Miasto staje się twierdzą. Stalin uciekł za Ural, do Kujbyszewa lub dalej. Centralne dowodzenie Związku Radzieckiego jest sparaliżowane, ale wola walki nie zgasła. Przestrzeń Rosji wchłonęła uderzenie technologiczne. Zaczyna się wojna na wyniszczenie. Wiosenne roztopy zamienią drogi w błoto, jeszcze bardziej dławiąc polską logistykę. To nie jest totalne zwycięstwo, to strategiczny pad. Polska posiada Moskwę, ale nie posiada Rosji. Technologia pozwoliła zdobyć i utrzymać punkt na mapie, ale nie wystarczyła, by rzucić kolosa na kolana w ciągu jednej zimy. Wojna wchodzi w fazę przewlekłą, brudną i kosztowną. Faza blitzkriegu XXI wieku zakończyła się na murach Kremla. Teraz zaczyna się walka o przetrwanie w wrogim środowisku. Co się stanie, gdy roztopy pochłoną resztki paliwa? Czy Polska utrzyma Moskwę do lata, czy będzie musiała się wycofać? A jeśli Stalin odbuduje armię na Uralu, ile czasu pozostało? Odpowiedzi w następnej części.